Cześć, nazywam się Patryk Kościelniak, jesteśmy w redakcji Classic Auto i jesteśmy dzisiaj z Jarkiem Sekuną, założycielem, właścicielem 911 Garage w Łomiankach, legendarnego miejsca, które buduje m.in. samochody RWB. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Sekuna to jest w ogóle japońskie nazwisko? Nie sprawdzałem tej genealogii, Ale rzadko. I bardzo często przekręcane. Nie? Ja zawsze uważałem, że to byłby super brand, gdyby twoje samochody się nazywały Sekuna, a nie Remastered. Gdzie to w ogóle... Ale gadaliśmy kiedyś o tym. Gadaliśmy, że Sekuna to jest w ogóle super. Jakąś chyba część prywatności trzeba, wiesz, gdzieś tam. Nie jestem na to gotowy. Jesteś kojarzony z niszczeniem 911 razem z Akirą Nakaisanem. Jesteś tym zmęczony? Bardzo. Bardzo. Jaki jest twój pomysł na to zmęczenie? Będę się męczył dalej. Okej. Ile zrobiłeś tych aut? Taki syndrom sztokholmski. A ile zrobiłeś tych samochodów? 11. I który z nich był najgorszy? Nie, wszystkie są jakąś przygodą, wiesz. Nie mam żadnej gradacji, który był lepszy, który był gorszy, ponieważ wszystkie były zrobione z jakimś pomysłem, z jakimś przesłaniem, przede wszystkim za odbiorcą i klientem. Każda z tych kreacji to była oddzielna przygoda. Wiesz, to 8 lat temu było pierwszy raz, więc wiadomo, że te pierwsze samochody były podszyte dużym stresem i spięciem, żeby wyszło. Później to trochę lżej. Niemniej jednak zawsze są fajne emocje. W ogóle jaki był tego początek? Jak postanowiłeś, że w Łomiankach będzie RWB Łomianki? No to jak zwykle wszystkie rzeczy takie, wiesz, z delikatnego przypadku. Gdzieś w internecie zobaczyłem filmik, fajnie, coś tam poczułem z moim kumplem Grześkiem. Wtedy działaliśmy bliżej. Grzesiek Ciźla. Gadaliśmy, mówimy, słuchaj, może, napisaliśmy maila. I co? I odpisał do nas ten menadżer, że mówi, że super fajnie, że bardzo proszę wpłacić $30,000 plus minus tam jakaś taka kasa i już można to robić. To wydawało się mega egzotyczne, że wiesz, że po prostu ja tu w Polsce, tam Japonia, wysyłamy $30,000 i już. Więc doprowadziliśmy sobie do spotkania, tak żeby pogadać, żeby zobaczyć to trochę naocznie. Akira nas zaprosił do garażu, do siebie, do Kashiły pod Tokio z moją żoną Kornelią. Po prostu tam poleciliśmy. Powiedział, że będzie za 3 dni i będzie przez 2 dni, więc jak chcemy, to za 3 dni. To za 3 dni do Tokio. Więc wiesz, jak na Ursynów. Pierwszy raz do Japonii poleciliśmy, zjedliśmy kolację, no i wiedzieliśmy, że to jest w ogóle postać mega nietuzinkowa, bardzo dużo takiej fajnej energii dookoła siebie, cichy, ale bardzo energetyczny facet. I wiedzieliśmy, że po prostu trzeba tą kasę wpłacić, czekać na swoją kolejkę i tak to się będzie odbywało i tak to się odbyło. Od tej naszej wizyty w lutym, pierwsza budowa była w czerwcu 2016 roku. Czyli 4,5 roku, tak. Okej. Czy miałeś jakiegoś takiego stresa przed pierwszym cięciem tego samochodu, że jakby... Bo w ogóle jest tak, wrócę do tego, że ludzie mówią, że wy niszczycie 911 tym, że wielka szkoda, że kolejne 964 czy 993 zostało pocięte przez tego świra z Japonii z fajkiem. Mamy kilku fanów, takich nawet aktywnych w sieci. To ja do tych wszystkich ludzi, którzy myślą, że niszczymy, to mówię tak, my zawsze bierzemy do tych projektów auta, które nie są super kolekcjonerskimi egzemplarzami. My dajemy im drugie życie tak naprawdę, nowe narodziny. Były jakieś rozbite? Tak, były jakieś rozbite. Zresztą ten napis Zweite Entwicklung to jest takie drugie odrodzenie po niemiecku. Coś, co powoduje, że auta, które i tak rozbieramy do zera, musimy je zmienić w większości kolor, szyjemy od nowa wnętrza, wiesz, poprawiamy zawieszenia, robimy silniki, więc... I wklejacie haki te takie? Tak, wklejamy haki. Znasz historię tego haka? Opowiadaj. Historia haka to było... Po prostu ona powstała, żeby zrobić zdjęcia. Poproszony został Akira, zresztą to jest u nas na fanpage'u opisane, żeby ten hak został przyczepiony do ten. Więc Akira go wkleił na klej, żeby on po prostu był do zdjęć i tyle, nie? A ktoś to puścił w świat jako, wiesz, jako synonim kaszany i jakiegoś tam druciarstwa. Zresztą notabene i tak ten hak jest wklejony wkręcony w pas przedni, więc pewnie i tak by nie dało się nim ciągnąć, jakby to nie było. Natomiast ludzie trochę, wiesz, niepotrzebnie oceniają
To wszystko, wiesz, jakimiś takimi kategoriami, że o właśnie przyklejony hak czy coś. To jest jakaś kreacja artystyczna tak na koniec dnia. I coś, jakaś wizja tego artysty, więc albo to kupujesz i ci się to podoba. Z całym performancem, tak, albo to bierzesz, albo nie. Albo nie. Okej. A ile to kosztuje w ogóle? Jakie to są pieniądze? Wiesz, oficjalny cennik Akiry jest na stronie i to jest bardzo prosty temat, bo to jest 30, chyba na dzień dzisiejszy $4000, czy 35. I to jest body kit z kołami i jego przyjazd. Okej. No ale to tak naprawdę to jest tylko początek zabawy z kasą, bo musisz dać dawcę, którzy, jak wiesz, wiatraki dzisiaj... Tak, dawca ile kosztuje? Mówimy o 964. No 60 plus tysięcy euro, to tak dzisiaj byśmy musieli jakieś tam 60-70, zależy czy to manual, czy C2, czy C4. No i później to już się zaczyna zabawa, tak naprawdę, wiesz, możemy to bardzo oszczędnie, albo możemy pójść grubo, fotele, wnętrza i tak dalej. Liczymy, że ogólnie cały projekt, taki plus minus, żeby przyjąć, to jest takie około 200 000 euro całokształt, czyli z przebudowanym silnikiem, z hamulcami, z wszystkimi tymi wnętrzami, z wymienionymi fotelami, plus minus to jest taki budżet. Ile się czeka na Akirę? Rok. Rok, okej. Aczkolwiek niektórzy czekali 3 lata, bo pandemia, jak wiesz, Tak. pandemia I wiesz co, fajny system Akira znowu zmienił po pandemii, ponieważ on latał, jak wiesz, Brazylia, Włochy, Singapur, wiesz, tą kolejkę tak obsługiwał, a teraz po pandemii robi to blokami. Przylatuje do Europy na miesiąc, ma gdzieś bazę, ostatnio miał w Holandii i tak sobie wiesz, przyleciał do Polski, zrobił, wrócił do Holandii na jeden dzień. Do Hiszpanii zbudował 3 auta, wrócił. I taki blok europejski, czy tam potem amerykański robi i to fajnie, i wtedy ta kolejka, w sumie to się rozładowało, więc do roku już jest. A kiedy u Was będzie? Będzie jeszcze? No jasne, Będzie. 2,25. 2,25, okej. No to super. Dobra, dużo na tym zarabiasz w ogóle? Bardzo. Bardzo dużo, to super. Ze nerwów najwięcej. Okej. Czy samochody RWB w ogóle ludzie je sprzedają, trafiają na rynek? Była jedna transakcja w Polsce, która miała miejsce od sprzedaży RWB i no i tak. No i tak, okej. No tak, zapytałeś, czy sprzedają? Tak. Sprzedają. Jak to wygląda wartościowo? Czy to jest inwestycja, czy to jest dla posiadania? Jak ktoś w ogóle na tym wyszedł? W sensie ta transakcja była na plusie dla sprzedającego, czyli można powiedzieć, że zamysł inwestycyjny się ziścił. Natomiast wiesz, RWB jest budowane moim zdaniem dla emocji tego budowania, bo to jest, byłeś w trakcie budowy RWB, tak. To jest jednak coś, kurczę, jak powiem, mistycznego, rytuał, to no nie tak. wiem czy to, ale trochę jest. Performance artystyczny. Pamiętasz, że zawsze w garażu jest tam ciszej niż wszędzie, Akira sobie tam dłubie, tam nikt głośno nie gada, tam wszyscy są o pół tonu ciszej. Ma to taki zamysł galeryjny. Tak. I ten właściciel, który tam jest na miejscu, zdarzyło nam się przy jednej budowie w dniu urodzin właściciela budować, gdzie żeśmy jeszcze tam dostarczyli jakiś tort i takie symboliczne 100 lat przy budowie RWB. Ciężko sobie wymyśleć, chyba lepszy prezent urodzinowy. I ciężko sprzedać coś takiego później. Tak, a to zdarzyło się kompletnie, nałożyły się daty zupełnie przypadkowo. Ma to swój strasznie fajny przekaz dla właściciela. A teraz jeszcze, jeżeli to kupiłeś, zrobiłeś i tą wartość swoją utrzymuje, no już wszyscy mówią, no kiedyś Akira przestanie budować te samochody z różnych przyczyn, pewnie naturalnych też kiedyś. I te auta zbudowane przez niego mają swoją historię, one są udokumentowane, nagrane, okamerowane i tak dalej, więc one trzymają wartość całkiem nieźle. W którym miejscu na świecie powstało najwięcej RWB-ków poza Japonią? Pytasz o kraj, tak? Tak. Chyba Stany. Chyba Stany, ale nie mam tych statystyk, musiałbym to A w sprawdzić. Europie? W Polsce. W Polsce. Tak. Okej. I też do zeszłego roku, teraz nie śledziłem tego, ale byliśmy też miejscem, w którym najwięcej powstało RWB jako w jednym miejscu, czyli 11 aut jakby w jednym takim RWB shopie. Powiedziałeś, że w Polsce powstało 11 samochodów RWB, najwięcej prawdopodobnie do zeszłego roku w jednym miejscu poza Stanami. To powiedz mi, z tej całej listy, najlepszy projekt i najgorszy, najtrudniejszy projekt z tych 11 RWB-ków. Wiem, że nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie. No bo to wiesz, tak jakbyś, które dziecko bardziej kochasz? Patryka, masz ich 11, nie? Ja mam 2 synów, ale
no każdy jest inny, każdy miał swoją specyfikę. Współpraca była czasami bardziej czytelna, czasami bardziej wymagająca. Wszystkie auta dla mnie są przygodą i tak naprawdę jakimś tam, wiadomo, wyzwaniem, ale też ogromnym doświadczeniem, bo w każdej takiej budowie jesteśmy mądrzejsi o coś. Wiesz, fajne jest to, że my każde RWB kreujemy, przyszłego właściciela sadzamy na kanapie i mówimy, jaki byś chciał kolor, a jakiś byś ten szary. Ale szarych mamy już 3, nie zbuduję ci 4 szarego, bo naprawdę nie chciałbym, żeby było 15 szarych RWB, więc staramy się to, wiesz co, mam ileś kreacji w głowie takich gotowych, mówię, a żółty, dobra, to do żółtego byśmy może zrobili to, niebieski, to może do niebieskiego coś tam. I to jest fajna ta praca kreatywna, to tworzenie takiego designu jest mega fajnym doświadczeniem i przygodą i później z tych, wiesz, z tych pomysłów coś się tworzy. Jest RWB1, RWB6 i 7 to są 993, które zostały przez właścicieli celowo wybrane, nastylizowane na RWB1 jest moim prywatnym autem, czerwone kabuto i niektórzy uznają, że jest to dla nich akurat im się najbardziej podoba, więc zielony i fioletowy powstał w takim tribucie do tego pierwszego. Ta stylizacja jest dokładnie taka sama, tylko mamy zielony i fioletowy i my to taki mówimy super, fajnie, bo to są takie skittlesy, gdzieś wiesz, fajnie razem wyglądają, zresztą wystąpiły w jakichś produkcjach, nawet 3 razem kiedyś w bardzo fajnej produkcji i to wygląda super. Więc może zbudujemy jeszcze jakiś w innym kolorze, który do nich dołączy. Przed nami jest na pewno budowa 997, którego nie mamy w palecie jeszcze i to mogę ukryć rąbka tajemnicy, że takie auto będzie budowane w przyszłym roku i to będzie coś bardzo fajnego, też bardzo, no nie chcę więcej, fajny projekt, już jest cały poskładany do kupy z kolorami, z pomysłami, więc wiesz Patryk, żadnego projektu nie wyróżnię ani na plus, ani na minus. Uważam, że to była super decyzja. Biznesowo każdy myśli, że to jest jakiś tam super high top. Nie, to nie jest biznesowo high top, bo musimy zamknąć firmę tydzień przed, w trakcie i tak dalej, więc pewnie w Excelu to się tak nie składa super, jak się wszystkim wydaje. Niemniej jednak wartości, które my tam jakby odbieramy, wiesz, jakby tymi uczuciami, energiami, tymi wszystkimi historiami są nie do przecenienia w żadnym Excelu i żadną kasą. To jest fenomenalne. Niektórzy uważają, że przeginasz jeszcze bardziej niż za kierą, bo robisz 964, 911 elektryka. Tak, to jest pomysł naszego klienta sprzed już niestety sprzed jakiegoś czasu, bo powstał w 2019 roku, jeszcze przed pandemią. Ten projekt troszkę trwał. W międzyczasie, wiesz, idea elektryków też trochę się zdewaluowała, tak jakby ogólnie. Więc no tak, zrobiliśmy 911 Resto Moda z napędem elektrycznym. Jesteśmy z niej bardzo dumni, bo ona jest fajna, ładna. Klient jest bardzo zadowolony. Czy to się komuś podoba, czy nie? No jest, taki jest pomysł. Taki był pomysł na jakąś kreację. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie z napędem odrzutowym, żeśmy zrobili, bo na tym się w ogóle nie znamy, nie? Ale ta elektryka jeszcze jakoś tam przeszła. No ale cały czas nie mówisz o remasteredzie. Ja nie wiem, ty czy to specjalnie tak starasz się to przemilczeć? Nie zapytałeś. Czym jest remastered? Remastered to jest nasza odpowiedź na trend światowy backdatingu i w trakcie pandemii, gdzie było więcej czasu, powiedzmy sobie, na pewne prace koncepcyjne, zdecydowaliśmy się, żeby zbudować swoje auto. I powstało już remasteredów 5, 6, 7 jest w budowie, także nie jest to jakaś strasznie wielka liczba, ale klienci, którzy dostarczone mają auta, są z nich bardzo zadowoleni. I to jest nasza odpowiedź na backdating, który, wiesz, też przez ostatnie lata bardzo się, jak powiem, wszędzie go jest dużo. I ten pomysł na to, żeby jak zmienić 911, czyli jak być lepszym od Zingera. Mówię, że Zinger jest tym pierwszym prekursorem, a nie da się być lepszym od Zingera, to od razu mówię wszystkim, nie da się być. Którzy próbują. To wiesz, jakiś performance, nowe technologie, wiesz, jakieś wyświetlacze, karbonu i tak dalej. Coś, co buduje cenę. Klient zaczyna być trochę zdezorientowany, bo tego jest dużo, więc my cały czas kultywujemy taką prostotę i rozsądną cenę, czyli nie robimy nie wiadomo jakiego performance'u, rozbieramy silnik, składamy, robimy go na nowo, w fabrycznym wydaniu z lekkim kołem zamachowym, tak żeby była przyjemność z jazdy. Nie robimy nie wiadomo jakiego czego,
z karbonu i tak dalej, ale dajemy klientowi piękny, ładnie wystylizowany retro samochód, który fenomenalnie jeździ i kosztuje pewnie w okolicy RWB. Czyli to jest mniej więcej z okolic, to jest 964, czyli od 89 do 93, czwartego. I przesuwasz się do modelu, wtedy ten samochód wygląda jak F-model. Jak F-model, czyli 73 rok. 73, bo G się zaczęło od 74. Okej. I właśnie bo jeździłeś niedawno Zingerem, tym stylizowanym na 930 turbo. Turbo Study. No i znaczy po prostu Zinger jest benchmarkiem i jakby to, co zostało zbudowane przy Zingerze, znaczy Zinger Turbo Study ma w ogóle silnik, głowice chłodzone wodą, turbinę od 992. Tam jest, wiesz, bardzo dużo technologii, taki ten reverse engineering z normalnie bieżących modeli. I to jest tak zbudowane fenomenalnie i dobrze spasowane, że żaden warsztat z szacunkiem do wszystkich warsztatów pokroju wielkości kilkunastu osób nie jest w stanie zrobić takiego produktu, który będzie konkurencyjny z Zingerem. Bo to nadal będzie jakaś kopia Zingera. A Zinger i tak wszystkie kreacje są nadal, wiesz, znowu pach. Jaka jest różnica ceny między Remasteredem a Zingerem? No więc tak, Remastered to jest budżet około 250 000 euro. Z samochodem, z bazą? Z samochodem, tak. I jeździsz już fajnym autem, który naprawdę jest na nowo złożonym, prawie nowym samochodem. Czyli pewnie 250-80 koni. Tak jest, tak. Fajnie, dwójka, trójka, wszystkie są zbudowane na C2, skrzynia G50, najlepsza i tak dalej. Natomiast wiesz, potem na rynku jest, Zinger kosztuje $1 000 000. Powiedzmy 800-900 000 euro, więc jest przestrzeń... on wygląda, to chyba jest bez samochodu, czy z samochodem? Bez samochodu, bez tak. samochodu. Powiedzmy, że bańka. I teraz masz tutaj, wiesz, pomiędzy tym a tym to jest bardzo długo, więc producenci tam starają się w tą przestrzeń gdzieś tam wskoczyć. I jest taki próg bólu, uważam, cenowego, nieważne co już przy tym aucie zrobił, że przychodzi taki moment, że klient mówi, jak mam dać tyle, to już niedaleko dalej jest Zinger, a Zinger to jest jednak Zinger, nie? Dlatego to, co żeśmy stworzyli, uważam za mega racjonalne cenowo. Przychodzą do nas klienci i mówią tak, a czemu nie ma motoru 3.8? Nie ma problemu. 30 000 euro jest 3.8, bo ten ma 4-litrowy. Okej, jeszcze 50 jest 4-litrówka, nie? Okej, a powiedz mi, czy producenci, importerzy, na przykład Porsche, czy Porsche was nienawidzi? Mówią, że nie, więc nie wiem. Pewnie coś za plecami może się coś zdarzyć. Ale na świecie jest tak, że jednak producenci zauważyli i idą w stronę backdate'ów. Sami też mają oferty, Porsche Classic od zawsze jest, ale mają oferty też konwersji. Land Rover teraz też wszedł, jakby oferuje znowu przeróbki, chyba kosztuje to 200 000 funtów netto, przeróbki Defendera. Sami z siebie zaczęli konkurować ze swoimi ambasadorami, jak to nazywasz. Nie uważasz, że w którymś momencie... zauważyli, że to po prostu że te biznesy rosną, tak? Rosną. No więc stwierdzili, to sobie sami sobie to zagospodarujemy. Nie wiem, czy słyszałeś, że Ferrari na świecie jednak rozpoczęło taką wojnę z garażami, firmami kustomizującymi, budującymi restomody czy inne samochody na bazie ich samochodów. Oni się chwalą w social mediach tym, jak to zniszczą, jak zrobią z tego metalową kostkę czy karbonową kostkę. Czy nie uważasz, że może na rynku lokalnym tu w Polsce nie, ale na świecie odpali się taka wojna, bo wy odbieracie im chleb, korzystacie też z designów, tak jak na przykład Turbo Study, to jest po prostu 930. Przepiękna. Przepiękna, bardzo podobna, oryginalna, prawdziwa, stoi też u Ciebie czasami w firmie. Czy nie uważasz, że w którymś momencie, w tym samym kolorze, dokładnie, że to się nie odpali? Wiesz, może tak się wydarzyć, tak? No jakby nie wiem, jak bardzo w kompetencje marek, myślę, że Ferrari ma inną politykę, Porsche ma inną politykę, też jakby taką, wiesz, korporacyjną w tej kwestii. Natomiast Zinger dostał bana na używanie napisu Porsche na tylnej klapie. Jak się wchodzi na stronę Zingera, to dużą częścią jest na dole ten disclaimer, który opowiada o tym, że to jest odrestaurowanie, że to nie jest ich marka. Tak. No jakby cały ten prawny tekst jest bardzo ważny i oni też w swoich wypowiedziach publicznych czy w artykułach też bardzo naciskają. W ogóle Zinger z Porsche ma jakąś chyba napiętą relację, bo tam były jakieś
w zeszłym roku jakieś pozwy. Natomiast wiesz, myślę, że jednak nadal poruszamy się w granicach szeroko pojętego tuningu samochodu, tak? I tuning no, nigdy nie był nielegalny. My niedawno robiliśmy materiał o Zingerze i przeprowadziliśmy rozmowę z chłopakiem, który przyjechał z centrali Zingera. No i ten wywiad został wycofany. Nie mogliśmy go opublikować. Mogliśmy przeprowadzić jeszcze raz ten wywiad z centralą Zingera, ale totalnie anonimowo, więc był to podmiot domyślny i nie wiedzieliśmy, jak to opisać w artykule, że przeprowadzamy wywiad z warsztatem, że jakby tam nie było żadnego nazwiska, tylko była lista pytań i odpowiedzi, ale nie wiadomo z kim rozmawialiśmy. No i to napięcie widać rośnie, jakby większy jest strach przed mówieniem tunerów o tym, co robią, do tego stopnia, że w ramach firmy, w imieniu firmy wypowiadają się anonimowo. To wiesz, to prowadzi do jakiegoś absurdu moim zdaniem, Patryk, takiego, że już wiesz, że już wszyscy jesteśmy tak poprawni i tak już się, wiesz, jakby wszystkiego barykadujemy, żeby ten legal cały się, wiesz, odbył prawidłowo, że moim zdaniem to dochodzi do pewnej paranoi. Wiesz, jakby pewnie nie będę super kompetentnym, żeby odpowiedzieć na pytanie, co się stanie, bo tego nie mam na tym pojęcia. No, Zinger chyba już coś tam przegina, skoro tam Porsche go zaczyna coraz bardziej dziubać. No ale wiesz, Zinger, mówimy o wielomiliardowej firmie, która jest naprawdę już rośnie, no i aczkolwiek oni nadal, popatrz, oni nadal opierają się na tuningowanych 964, których kiedyś zabraknie. Kiedyś zabraknie, nie zupełnie inaczej niż RUF, który jest producentem. Tak, który ma swoje chassis, tak. swój monokok, który powoduje, znaczy buduje, no też de facto repliki 911. De facto repliki. A tak naprawdę tam wspólne części są w ogóle jakieś chyba tam, wiesz, 5 na krzyż z 993, no bo to przypomina, w sumie to nie wiadomo co przypomina. Nie wiadomo, co przypomina. Trochę ten. Także wiesz co, chyba trzeba to obserwować i mieć do tego zdrowe podejście, bo tutaj nie odpowiem na pewno, co się wydarzy, bo tego nie wiem. Na całe szczęście, jak mi powiedzą, że słuchaj, przeginasz z czymś, no to będziemy gadać, nie? Będziemy gadać. A czy na przykład przegiąłbyś i zrobiłbyś coś takiego właśnie, czy to jest przegięcie, zrobienie z kabrioleta targi? Nie. Nie. No, targa jest technologicznie kabrioletem, tylko ma dospawany pałok i tak to fabryka konstruowała, że wręcz targa zrobiona z kabrioletu jest bardziej wytrzymała niż sama targa, bo ma dodatkowe wzmocnienia od cabrio, ale... A czy w ogóle, czy ty jesteś z tej frakcji win policajczy, jak patrzysz na 911, na przykład jak chcesz kupić starą, to sprawdzasz, czy w tym roczniku to była taka tapicerka albo taka kierownica, czy... Nie. Nie, jestem jakby, znaczy oczywiście jakby, słuchaj, wszystko ma swoje jakby zasady. Jeżeli coś kosztuje i ma być wycenione jak, wiesz, perełka matching numbers, no to niech będzie matching numbers, tak? A jeżeli jest to jakiś zdroworozsądkowy samochód, ktoś sobie zmienił tapicerkę albo coś, to no come on, no wiesz co, my w Polsce, mam nieodparte wrażenie, jesteśmy tak spięci bardzo na tą jakość, taką wiesz, jakby na bardziej niż fabryka. I my naprawdę mamy, wiesz, auta po restauracji, one zawsze są poddawane, wiesz, jakimś wybitnym oględzinom znawców mniejszych lub większych na zlotach, czy na ten, zawsze z czujnikami. Tam, tutaj to z kasztaniny, nie? A wiesz, powiem Ci, że miałem w tym roku przyjemność uczestniczenia w 2 imprezach Luftgekultu we Wrocławiu i w Kopenhadze. I poleciałem do Kopenhagi samolotem bez auta, tak żeby to zobaczyć, jak to wygląda. Tam, będąc po Wrocławiu i we Wrocławiu, wiesz, te auta, no takie, wiesz, chodzimy, o tutaj ten, o patrz tutaj, kurde, tu niedomalowane czy coś. Byś nie uwierzył, jakie skandynawskie auta są, no bym powiedział, ulepione momentem. I wiesz co, i tak Ci powiem, na koniec dnia były jakieś samochody z Norwegii, były z Danii, no coś tam, wiesz, coś niedorobione, coś tam. Ale szczerze, ci ludzie przyjechali spędzić fajny czas i się cieszą, jeżdżą tymi samochodami, a my trochę do tego podchodzimy jakoś tak bardzo, wiesz, tak muzealnie, tak jakoś tak patetycznie, ten patos, wiesz, że musi też wszystko w mikronach, zero skórki pomarańczowej i ja absolutnie jestem za dobrą robotą. Absolutnie jestem, bo sam ją staram się robić na absolutnie topowym poziomie. Ale też uważam, że powinniśmy trochę tą, wiesz, gumę jednak mieć luźniejszą. Czy uważasz, że to komuna z nas zrobiła, że samochód jest zbyt ważny, że zbyt serio to traktujemy?
nie wiem, wydaje mi się, że po prostu Polacy są, wiesz, we wszystkim są trochę ekspertami, nie? No i no wiadomo, że jak potrzebuję cokolwiek, to dzwonię do ciebie, nie? Więc są ekspertami, wiesz, no i na temat restauracji też są ekspertami. Podam ci prosty przykład, Patryk. Nowy Mercedes klasy S. Samochód za kilkaset tysięcy. Okazuje się, że ma z tyłu fotel, szef jest, wiesz, to łączenie skór, no i idzie sobie, tutaj trochę, tutaj zeszło, no nie jest idealnie, jakby wiesz, po jakiejś takiej trajektorii pięknej elipsy, tylko jakoś tam se tu troszkę zejdzie, tu tego, tak patrzysz, mówisz, no i fabryka mówi, no ale to jest, mieści się w ramach norm jakości i tak dalej. A teraz gdybyś tą samą tapicerkę uszył u kogokolwiek i ktoś by ci to oddał i ty byś zobaczył, że ten szef idzie jakoś tam nierówno, to byś tego nie odebrał. A jak już ci ktoś mówi, ale z fabryki wychodzi to tak, to już mówisz, no dobra, nie? Czyli my na koniec dnia, my w niektórych aspektach, my jesteśmy lepsi od fabryki. Staramy się i o tym mówię, wiesz, o tym, że powinniśmy czasami trochę zluzować, że dopuścić sobie, że no coś może być jednak nie na 110%, tylko na 99,9%. No właśnie, bo ten samochód generalnie po prostu ma dawać radość. No jasne. Jakby pytanie, czy ty jesteś dla samochodu, czy on dla ciebie? Ja jestem absolutnie fanem, że samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu. Jak wiesz, posiadam też jakieś prywatnie jakieś tam unikatowe auta, które przez te lata udało mi się gdzieś tam pozyskać do mojego garażu. Ja tymi autami normalnie jeżdżę. W błocie, w deszczu, na zloty, do Karpacza, do Berlina, do Szczecina, na Mazury. I nie robię z tego, rozumiesz, jakiegoś problemu, że mi coś tam piaseczek czy coś. Bo jest też taka szkoła, też ta najbogatsza, którzy kupują 964 Turbo, na przykład, który ma 12 000 kilometrów przebiegu i generalnie tak ma zostać. Wiesz co, znamy pewnie wspólnie kilka osób, które mają tą obsesję, czy tam jakby, może obsesję złe słowo, ale to jakby bardzo fokus na mały przebieg. I ja też ich rozumiem poniekąd, wiesz co chodzi, że to jest jakiś taki coś nieużywane i mają do tego jakieś podejście. Jestem w stanie to zrozumieć. Czy to dobrze robi takie stanie samochodu? No właśnie na wiatraka nie do końca, bo wiesz, ten wiatrak, mamy takie 993, które stoi od 3 lat turbo i ono było bardzo mało jeżdżone i tak wiesz, trochę zapalone, przejechane i tak dalej. No i teraz okazuje się, że jednak uszczelniacze w turbinach sobie zrobiły, wiesz, papa, te turbiny trzeba wyjąć, rozebrać. Nie dlatego, że jeździł dużo, tylko właśnie, że nie jeździł, nie? Jakie auta wybierasz dla siebie prywatnie? Prywatnie wszystkie auta, którymi się dobrze jeździ, a to nie są auta super oczywiste. Na przykład Turbo S to nie jest w ogóle moja bajka, gdzie jest jakby tym, wiesz, topem w gamie zawsze, a to nie jest auto, którym mi się najfajniej jeździ. Chyba nie mam tych emocji, które szukam w 911, więc serie GT to są auta, które gdzieś tam są najbliższe moim sercu. I mamy jedno specjalne auto, to jest Speedster 911, to jest 991, czyli GT3 w manualu, bez dachu. Świetne auto, które no, absolutnie kocham miłością, wiesz, bezwarunkową. A jak miałbyś komuś doradzić? W ogóle czy są jeszcze Porsche, które warto teraz kupić i wciąż są takie, które będą jeszcze drożeć? To ulubione pytanie, wiesz, moje, nie, od zawsze. Ile na tym się zarobi, czy nie straci. Gdybym to wiedział, to pewnie bym, wiesz, był w innym miejscu. Rynek jest, jak to z wszystkimi rzeczami jest, góra-dół. Ja to mówię tak, kup sobie takie Porsche, na jakie cię stać, ci się podoba i nie szukaj super okazji takiej, wiesz, że wyciągniesz wszystkie rodzynki z tortu, tylko kup auto. Jeżeli to jest w ogóle twoja początkowa przygoda z Porsche, to sprawdź, czy to jest w ogóle dla ciebie historia, bo tak naprawdę, Patryk, nie dla wszystkich to jest historia. Nie wszyscy, nie 100% klientów zostaje z Porsche, ale bardzo duży odsetek, myślę, że 90 ponad. Jednakże jak spróbujesz jakiegokolwiek Porsche, czy to jest 996, czy to jest 993, czy chcesz klasyka, czy coś nowoczesnego, czy nowy z salonu bierzesz, to i tak dzisiaj, nie jeżdżąc wcześniej Porsche, dopiero się o tym przekonasz, czy to jest twoja bajka. Oczywiście na podstawie jakiegoś wstępnego wywiadu można coś tam jakby ukierunkować tego klienta na zakup, ale i tak na koniec dnia to ty będziesz wiedział, czy to jest twoje story, czy to nie jest twoje story, czy może jednak z otwieranym dachem, a może kupeta, a może targa.
I tyle, ale polecam wszystkim, którzy myślą o tym, albo mają to w głowie, albo marzą, żeby tego tam jakby bardzo nie odkładać w czasie, żeby sobie to jednak zrobić, bo to jest coś, co jakby w tym pędzie, w tej robocie na co dzień i tym czasie może dać naprawdę bardzo fajny odpoczynek i relaks i coś takiego poza codziennością. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.